Długie treningi, spokojne kilometry, regeneracja, klepanie asfaltu. Tego w naszym treningu jest najwięcej. Dlatego też dzisiejszy odcinek jest jednym z bardziej istotnych. W końcu to w obuwiu treningowym spędzimy najwięcej czasu. Zapraszam Cię razem z Marką Hoka na podróż po świecie butów treningowych na asfalt. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku serii poświęconej doborowi odpowiedniego obuwia biegowego. Jeśli jeszcze nie oglądaliście pierwszego odcinka, gorąco polecam. Tam omówiliśmy podstawowe zasady, które pozwolą Wam wybrać odpowiednie buty do biegania po asfalcie. Dziś skupimy się na obuwiu treningowym. A oczywiście partnerem serii o doborze obuwia jest marka Hoka. Producent posiadający w swoim asortymencie zarówno mocno amortyzowane, jak i bardziej dynamiczne modele. Jako zawodnik Hoka Garmin Team od dłuższego czasu testuję Hoki w najbardziej wymagających warunkach i jestem pewny jednego. Szczerze mogę polecić tę markę. Obuwie do celów czysto treningowych jest najczęściej stosowanym rodzajem obuwia biegowego. Nie tylko ze względu na fakt, że ogromną liczbę kilometrów robimy w spokojnym tempie. But treningowy należy również do najbardziej uniwersalnych. Znaczna część biegaczy, szczególnie początkujących, będzie w stanie użyć go nawet do szybszych treningów. Dopiero wraz ze wzrostem zaawansowania warto wybierać inne, nieco bardziej zaawansowane modele. Jak już mówiliśmy w pierwszym odcinku, but treningowy zbudowany jest z najbardziej wytrzymałych materiałów, co oznacza, że z powodzeniem będziecie mogli używać go przez długi czas. Dodatkowo jest on najbardziej komfortowym dla stopy spośród wszystkich rodzajów obuwia. W tym filmie nie będziemy kierować się jedynie prędkościami Twoich rozbiegań, ilością treningów czy preferencją co do amortyzacji. Doradzę Ci również na temat odpowiedniego doboru obuwia w stosunku do historii kontuzji, masy ciała, czy też stylu kontaktu stopy z podłożem, a także Twojego doświadczenia. Osoby początkujące, cięższe oraz z historią kontuzji, takich jak bóle stawów kolanowych, bóle piszczeli, powinny swoją uwagę zwrócić przede wszystkim na modele bardziej amortyzowane, komfortowe, zapewniające odpowiednią dozę absorpcji wstrząsów. Dlaczego? Buty mocniej amortyzowane przyczyniają się do trochę wybaczania niedoskonałości technicznych. Jednocześnie zapewniają komfort i miękkość dla stóp, co często jest konieczne w przyzwyczajaniu do wielokrotnych, naprzemiennych uderzeń o podłoże. Dodatkowo większa ilość amortyzacji zapewnia lepszą ekonomię biegu oraz ograniczenie zmęczenia mięśni pod koniec długiego wysiłku, a także zapewnia nieco szybszą regenerację pomiędzy długimi jednostkami treningowymi, ze względu na pochłanianie właśnie tych sił uderzenia. Dodatkowo osoby, które zmagały się z dolegliwościami stawowymi, takimi jak zespół rzepkowo-udowy, przeciążenie przyczepu mięśnia czworogłowego, czy też bóle piszczeli, jak shin splints, skorzystają na zmniejszeniu ogólnego impetu uderzenia stopy o podłoże. Dzięki temu ograniczamy ryzyko ponownej kontuzji oraz możemy lepiej zarządzać rozkładem obciążenia treningowego. Moim faworytem w omawianej kategorii jest zdecydowanie Clifton 9, czyli model, który od lat w swoich różnych wersjach cieszy się ogromnym uznaniem zarówno wśród początkujących, ale i bardziej zaawansowanych biegaczy. I nie bez powodu. Clifton jest generalnie takim idealnym rozwiązaniem dla osób szukających lekkiego, ale jednocześnie świetnie amortyzowanego obuwia, który umożliwia treningi na twardych nawierzchniach, ale również przejście czasami na szutry. Co czyni go tak wyjątkowym? Przede wszystkim ta pianka, która zapewnia miękkie i stabilne lądowanie, pochłania wstrząsy, co chroni właśnie stawy. Wysoka amortyzacja sprawia, że Clifton jest świetnym wyborem dla biegaczy, którzy chcą zminimalizować ryzyko kontuzji i zmęczenia mięśni, szczególnie przy tych długich wysiłkach. Niezależnie od tego, czy biegasz w spokojnym tempie, czy też wprowadzasz szybsze odcinki, Cliftony zaoferują odpowiednią równowagę pomiędzy komfortem i tą responsywnością. Waga buta to zaledwie 248 gramów, a to jest kolejny atut, który wyróżnia właśnie Cliftony na tle innych modeli o podobnym poziomie amortyzacji. Lekkie wykonanie zapewnia taką charakterystyczną swobodę ruchu, ale również sprawia, że buty są bardzo fajnie amortyzujące podczas tych długich treningów. To jest niezwykle ważne, bo jeżeli planujesz pokonywać wiele kilometrów, ale jednocześnie chcesz czuć się lekko i swobodnie, taki parametr jest bardzo pożądany. Kolejną kwestią, którą omawialiśmy również w pierwszym odcinku, jest drop. I tutaj on wynosi 5 mm, więc on będzie idealnym kompromisem dla biegaczy, którzy lądują zarówno na śródstopiu, ale biegają też przez piętę. Jest on bardzo uniwersalny i właśnie dostosowuje się do tych różnych stylów biegania. Dla osób, które mają tendencję lądowania na pięcie, większa amortyzacja właśnie w tej części buta zapewni
fajne wsparcie przed obciążeniami, ale również biegacze lądujący na śródstopiu mogą cieszyć się takim płynnym przetaczaniem właśnie stopy i tym naturalnym swoim krokiem. I to jest też but, który sprawdza się nie tylko na spokojnych, długich wybieganiach, ale również na nieco szybszych jednostkach treningowych. Może nie jest to najbardziej dynamiczny model na rynku, ale w swojej kategorii oferuje świetną równowagę pomiędzy dużą amortyzacją a responsywnością. Można naprawdę wykonać różnorodne treningi, nie martwiąc się o zmniejszenie efektywności biegu. Clifton 9 będzie najlepszym wyborem dla biegaczy na każdym poziomie zaawansowania. Początkujący docenią jego miękką i wybaczającą niedoskonałości amortyzację, która chroni stawy i mięśnie, szczególnie jeśli nie masz jeszcze rozwiniętej techniki biegu. Biegacze z większym BMI również skorzystają na dodatkowej ochronie. Z kolei bardziej zaawansowani biegacze znajdą w Cliftonach doskonałego partnera na długie wybiegania i dni regeneracyjne. Jeśli więc szukasz buta, który oszczędza nogi i przyspiesza regenerację pomiędzy ciężkimi jednostkami, ten model będzie idealny. I oferują właśnie też tą wystarczającą responsywność, abyś mógł wykonać szybsze odcinki, aby nadal cieszyć się też komfortem. Drugim polecanym przeze mnie modelem w tej kategorii jest Hoka Bondi 8. To taka zdecydowana bestia, jeżeli chodzi o amortyzację, ponieważ jest to zdecydowanie jeden z najbardziej miękkich i komfortowych modeli dostępnych na rynku. Bondi jest idealnym wyborem dla biegaczy, którzy pokonują raczej te długie dystanse na twardych nawierzchniach i potrzebują tej maksymalnej ochrony stawów oraz mięśni. W porównaniu do Cliftonów Bondi oferuje znacznie większą amortyzację, co sprawia, że każdy krok jest taki miękki, pluszowy, pełen komfortu. Buty są stworzone dla biegaczy, którzy potrzebują dodatkowej absorpcji wstrząsów, szczególnie dla osób z wyższą masą ciała. Jeżeli chodzi o drop, wynosi on 4 mm, co w połączeniu z wysoką amortyzacją jest ciekawym rozwiązaniem, bo promuje nadal nieco bardziej to naturalne lądowanie na śródstopiu. I pomimo dużej ilości pianki pozwala na płynne przetaczanie stopy i wsparcie biomechaniki biegu, szczególnie na tych dłuższych dystansach. To podejście sprawia, że Bondi jest odpowiednie dla biegaczy, którzy cenią sobie ten komfort, ale nie chcą całkowicie rezygnować z tego lądowania na śródstopiu. Waga to jest około 300 gramów, co czyni go cięższym od Cliftonów, ale jest to w pełni uzasadnione patrząc na ilość tej amortyzacji. Bondi nie jest raczej butem, który wybierzesz na szybsze jednostki. To model stworzony z myślą o długich, spokojnych wybieganiach, na których liczy się komfort. Dla kogo zatem Bondi będzie najlepszym wyborem? To doskonały model dla biegaczy o wyższej masie ciała, którzy potrzebują solidnej amortyzacji, aby ochronić stawy przed przeciążeniami. Osoby z tendencjami do kontuzji, takimi jak shin splints, bóle stawowe czy przewlekłe przeciążenia, mogą znacznie skorzystać też na tej dodatkowej ochronie, którą oferuje Bondi 8. Może być również używany jako taki but do treningów regeneracyjnych. Po wymagających szybszych jednostkach można sięgnąć po ten model, aby dać stopom nieco wytchnienia i zapewnić im warunki do szybszej odnowy oraz regeneracji. Trzecim modelem, który zasługuje na szczególną uwagę w kategorii butów typowo treningowych, jest Hoka Skyward X, czyli prawdziwy kombajn łączący dynamikę z maksymalnym komfortem tej amortyzacji. To but, który świetnie sprawdzi się u biegaczy poszukujących takiej wszechstronności, ponieważ doskonale łączy wygodę oraz wydajność. Został raczej zaprojektowany z myślą o tych długich, spokojnych treningach, ale jego możliwości nie kończą się tylko na tych takich regeneracyjnych wybieganiach. Dzięki tej swojej zaawansowanej konstrukcji i obecności płytki karbonowej, but znakomicie sprawdzi się też podczas np. szybszych rozbiegań w tempie maratońskim. Płytka nadaje krokowi biegowemu większej dynamiki i responsywności, co pozwala na zachowanie efektywności nawet na tych bardzo długich dystansach, ale bez rezygnacji z miękkiej pluszowej amortyzacji. Charakteryzuje go dosyć niska waga jak na poziom amortyzacji, bo 270 gramów, co sprawia, że but jest też właśnie świetnym wyborem dla niektórych osób do dystansów maratońskich. I pomimo właśnie tej amortyzacji przekłada się to na mniejsze zmęczenie nóg po intensywnych treningach. W połączeniu z płytką karbonową wspiera to u niektórych ekonomię biegu oraz nieco redukuje obciążenia mięśni, pozwalając na częstsze i efektywne treningi. Drop to 5 mm i jest on odpowiedni zarówno dla biegaczy, którzy lądują na śródstopiu, jak i biegają przez piętę. Dla kogo polecałbym Skyward X? To idealny moment dla biegaczy, którzy pokonują długie dystanse i potrzebują tego połączenia komfortu i dynamiki. Świetnie sprawdzi się dla osób przygotowujących się do maratonu czy też półmaratonu, które chcą oszczędzić swoje nogi podczas długich wybiegań, ale jednocześnie chcą tą efektywność i szybkość poczuć. To też doskonały wybór dla biegaczy o wyższym BMI, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia amortyzacyjnego, ale na przykład chcą doświadczyć dynamiki, którą daje płytka
karbonowa. Podobnym butem do Skywardów jest Hoka Skyflow, chociaż tutaj nie mamy już płytki karbonowej. Model, który ma również solidną amortyzację, komfort z takim dynamicznym przytaczaniem stopy, więc sprawdza się także w różnych rodzajach treningów. Skyward wyróżnia się przede wszystkim charakterystyczną podeszwą, tak jak większość butów Hoka, o czym nie powiedziałem wcześniej, w kształcie kołyski, który ułatwia płynne przytaczanie stopy. Taka konstrukcja pomaga trochę zmniejszyć tą oscylację pionową i efekt trampoliny, co oznacza mniej marnowanej energii i lepsze oszczędzanie stawów. Jest również bardzo miękki, ma przyjemną amortyzację, co odczujecie przede wszystkim podczas długich treningów na twardych nawierzchniach. Mimo braku też płytki karbonowej, but oferuje taką subtelną dynamikę, co czyni go doskonałym wyborem dla biegaczy początkujących, szukających balansu pomiędzy komfortem a responsywnością. Skyflow jest również dobrze dopasowany dla biegaczy o wyższej masie ciała, którzy potrzebują tego dodatkowego wsparcia amortyzacyjnego, ale chcą się cieszyć trochę tym płynniejszym krokiem biegowym. Drop wynoszący 5 mm oraz wspomniany kształt kołyski umożliwia wygodne lądowanie zarówno na śródstopiu, jak i pięcie, co sprawia, że jest to model bardzo uniwersalny. Niezależnie od tego, jaki styl lądowania preferujesz, buty mogą pomóc zachować płynność ruchu, zmniejszając siłę uderzenia o podłoże i promując ten bardziej efektywny krok. Dla kogo więc Skyflow będzie najlepszym wyborem? To model idealny dla biegaczy z wyższą masą ciała, którzy poszukują bezpiecznej i miękkiej amortyzacji, ale chcą poczuć większą dynamikę przetoczenia stopy. To także świetna opcja dla tych, którzy preferują treningi na tych najbardziej twardych nawierzchniach i potrzebują obuwia, który zminimalizuje zmęczenie mięśni oraz wspomoże ten naturalny ruch stopy. Łączy w sobie, tak jak wspomniałem, responsywność i stabilność, dzięki czemu są dosyć uniwersalne i odciążają układ ruchu. Ostatnim butem polecanym w tej kategorii jest Arahi 7. To model, który wyróżnia się zwiększoną tą stabilizacją po stronie przyśrodkowej, co czyni go dobrym wyborem dla biegaczy, którzy odczuwają niekorzyść tej nadmiernej pronacji. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku, nie jest to sam w sobie główny czynnik ryzyka kontuzji, ale są osoby, które mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia, zwłaszcza jeśli mają wyższą masę ciała, bądź preferują buty stabilizujące dla tego większego komfortu psychicznego i fizycznego. Arahi 7 zapewnia bardzo wysoką amortyzację, więc świetnie sprawdzi się na długich wybieganiach, szczególnie na twardych nawierzchniach. Solidna absorpcja wstrząsów chroni stawy i mięśnie przed nadmiernym obciążeniem, a dzięki tej technologii stabilizacji, która wspiera stopę bez użycia sztywnych elementów, buty pomagają kontrolować ruchy nadmiernie pronujących biegaczy, nie ograniczając jednocześnie naturalnej dynamiki kroku biegowego. Stabilizacja jest subtelna i płynna, więc Arahi jest komfortowe na tych długich dystansach. Drop 5 mm w Hoka Arahi 7 pozwala na naturalne lądowanie na śródstopiu, co wspiera efektywność biegu i umożliwia płynne przetaczanie stopy. To ważne, zwłaszcza dla biegaczy, którzy starają się właśnie poprawić swoją technikę lub mają tendencję do lądowania na śródstopiu. Pomimo dodatkowej stabilizacji pozostaje elastyczny i zapewnia odpowiednie wsparcie bez tego odczucia sztywności. Będzie Arahi 7 przede wszystkim dobrym wyborem dla biegaczy, którzy mają tendencję do tej nadmiernej pronacji i potrzebują tego wsparcia. To również świetna opcja dla osób o wyższej masie ciała, które chcą czuć się pewnie i stabilnie podczas biegania na długich dystansach. Co jednak istotne, jeśli odczuwasz dolegliwości związane z podeszwą stopy, wzmocniona pianka po przyśrodkowej stronie może zwiększać Twój dyskomfort. W takiej sytuacji więc kierowałbym się innymi wyborami, może wcześniej wspomnianymi modelami. Jeśli cierpisz z powodu niestabilności stawów skokowych czy też kolanowych, szczególnie w następstwie urazu, nie wybieraj raczej tego obuwia najbardziej amortyzowanego. Dlaczego? Spójrz na podeszwę butów, chociażby butów Skyward X. Świetnie amortyzuje, świetnie oddaje energię, ale dla osób z niestabilnością stawów tak duża doza amortyzacji może przypominać trochę stanie na łóżku wodnym. Dla tych osób dopasujemy obuwie w dalszej części odcinka. Jeśli jesteś bardziej zaawansowanym biegaczem, lżejszym, masz większe doświadczenie oraz preferujesz lepsze czucie podłoża, powinieneś szukać butów o nieco mniejszej amortyzacji. Twój układ ruchu jest prawdopodobnie na tyle silny i wytrzymały, a Twoja stopa na tyle aktywna, że będziesz bardziej korzystać z lepszego czucia podłoża i szybszego przetaczania stopy bez ryzyka zwiększenia kontuzji. Buty w tej kategorii są również dostosowane do osób, które zmagają się z niestabilnością stawów. Większa reaktywność tego typu obuwia pozwala mięśniom szybciej zareagować na zmieniające się warunki stabilności podłoża. Dzięki mniejszej wysokości podeszwy, buty prezentowane poniżej będą też wpływały na zmniejszenie oscylacji pionowej, a więc również na zwiększenie długości kroku i ekonomii biegu.
Co jednak istotne, tego typu obuwie jest bardzo wymagające przy dłuższych dystansach. Dlatego wymaga naprawdę dobrze przygotowanego układu ruchu. Moim osobistym faworytem w tej kategorii, ale również faworytem wielu osób jest Hoka Mach 6. To wszechstronny but, który świetnie sprawdza się w większości spokojnych, asfaltowych jednostek treningowych, ale idealnie radzi sobie z szybszymi akcentami. Jeśli nie chcesz używać butów z płytką karbonową, a potrzebujesz też obuwia, które poradzi sobie zarówno z dłuższymi, szybszymi interwałami, dynamicznymi treningami i spokojnym bieganiem, Mach 6 jest idealnym rozwiązaniem. Amortyzację w tym modelu określiłbym jako średnią, ale mega responsywną. To właśnie ten balans sprawia, że buty są bardzo wszechstronne. Tak jak wcześniej powiedziałem, można stosować je na dosłownie wszystkich treningach. Pianka, która jest tutaj zastosowana w podeszwie, oferuje miękkie lądowanie, ale jednocześnie sprężyste odbicie, co czyni to bieganie w Mach 6 bardzo przyjemnym i efektywnym. Drop wynosi 5 mm, więc sprzyja on bardziej trochę, jak widzicie, takiemu lądowaniu na przodostopiu, ale również jeżeli chcecie, można biegać w tym bucie przez piętę, jest to również dosyć komfortowe. Mach 6 jest także wyjątkowo lekki. Waży zaledwie 235 gramów, co czyni go jednym z najlżejszych butów właśnie w tej kategorii. Lekkość jest kluczowa podczas tych treningów, kiedy chcemy czuć się bardziej szybcy i dynamiczni. Dzięki tej niskiej wadze świetnie sprawdza się na treningach również na bieżni mechanicznej, gdzie każdy gram może mieć znaczenie, a bardziej responsywny but pozwala zaadaptować się też do amortyzacji właśnie pasa bieżni. Uniwersalność Macha 6 sprawia, że to doskonały wybór dla biegaczy, którzy szukają jednego buta do tych różnych jednostek treningowych. Więc możecie go z powodzeniem brać na codzienne wybiegania, na treningi tempowe, krótsze, dłuższe interwały. Model ten ochroni nie tylko stawy, ale pozwala na nieco bardziej dynamiczny krok, co jest dobrym wyborem i kluczowym dla bardziej zaawansowanych biegaczy, którzy cenią sobie responsywność i dynamiczność obuwia. Drugim butem w tej kategorii jest Hoka Rincon 4. To jest model, jak widzicie, o bardzo prostej, ale też efektywnej konstrukcji, który, ja bym powiedział, jest wręcz stworzony do treningów na bieżni mechanicznej oraz na tych nieco prostszych, ale twardych nawierzchni. To jeden w sumie z najlżejszych butów treningowych, bo jego waga wynosi zaledwie 210 gramów, co czyni go dobrym wyborem dla biegaczy, którzy cenią sobie tą lekkość, dynamiczność i szybkość. Świetnie sprawdzi się też na krótszych dystansach oraz podczas szybkich odcinków biegowych. But pozwala na szybkie, dynamiczne bieganie bez zbędnego obciążania nóg, co jest kluczowe, jeżeli chcesz biegać trochę bardziej efektywnie. Amortyzację też określiłbym tutaj jako średnią. Nie jest to najbardziej miękki model, zapewnia jednak dostateczną ochronę dla stawów, ale zapewniając właśnie dynamiczne odbicie. I ten balans sprawia, że są fajne, responsywne i pozwalają na to energetyczne odbicie przy każdym kroku. Drop to 5 mm, sprzyja lądowaniu trochę bardziej na śródstopiu, jak widzicie, ale też można po raz kolejny lądować tutaj na pięcie. Biegacze, którzy preferują właśnie ten styl biegania od przedniej części stopy, którzy pracują trochę nad dynamiką odbicia, będą bardzo fajnie korzystać z tych butów, ale osoby, które muszą też biegać przez piętę, preferują takie bieganie, również będą czuć się ok. Rincon to but, który szczególnie poleciłbym tym lżejszym biegaczom, poszukującym obuwia do biegania na co dzień. Świetnie sprawdza się na rekreacyjne bieganie, ale jego lekka konstrukcja i responsywność sprawiają, że można w nim również wykonywać szybsze jednostki, a niektóre osoby mogą nawet w takim obuwiu startować i odczują z tego korzyści. Więc jest to bardzo uniwersalny, różnorodny model, ale jest to jednak mniejsza amortyzacja. Pamiętaj jednak, że obuwie w tej kategorii stawia już nieco większe wymagania przed naszym układem mięśniowo-szkieletowym. Jeśli więc często doświadczasz przeciążeń, a trenujesz pod długie dystanse, wybierz obuwie nieco bardziej amortyzowane. Co również istotne, wszystkie moje porady zderzysz z rzeczywistością. Przed zakupem najlepiej przymierzyć obuwie tak, abyś sam zdecydował, który model jest dla Ciebie najbardziej komfortowym. W następnym odcinku serii asfaltowej omówimy dobór obuwia na starty oraz te najszybsze, najbardziej wymagające jednostki treningowe. Zostaw komentarz, w jakich butach Tobie się biega najlepiej, jakie doświadczenie masz do tej pory z Hokami. Chętnie poczytam o Twoich doświadczeniach i doradzę Ci, jeżeli potrzebujesz jeszcze więcej rad po tym odcinku. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę oraz do zobaczenia w następnych odcinkach.